Dzień dobry kochani, z tej strony Ania, witam serdecznie na kanale Moje Pasje. Zgodnie z obietnicą dzisiaj przechodzimy do kontynuacji warsztatu na album turkusowy. Zrobimy dzisiaj dwie strony, stronę z ramką i stronę z foliowym bellybandem. Żeby ułatwić i przyspieszyć pracę i nagrywanie filmu, żeby nie był za długi, przygotowałam sobie już potrzebne elementy. Strony są bardzo proste, dlatego uznałam, że nie ma potrzeby pokazywać Wam wszystkich kroków, które tutaj robiłam podczas przygotowywania tych elementów, ponieważ zaraz jak je Wam pokażę, to sami zauważycie, że są tak proste, że naprawdę nie trzeba było tego nagrywać. Oczywiście do pracy będzie nam potrzebny klej, jakiś nożyk, ołówek, gumka, folia dwustronna. Ja tutaj już mam przygotowany albumik z wklejonymi kartami. Wcześniej robiliśmy tą stronkę pierwszą, okładkową, z rozwijaną tutaj matą na zdjęcia. Tutaj będzie mata 9×13, tu jest rameczka z folią i kieszeń na książeczki i maty. I tak samo zrobiłam z drugiej strony, już chyba Wam nie pokazywałam, jak wklejałam tą drugą stronę, bo ona jest identyczna jak ta pierwsza, ponieważ ten album jest taki symetryczny, że te karty się po prostu powtarzają z przodu i z tyłu. Taka była koncepcja właśnie, żeby tutaj nie wymyślać za dużo tych stron, tylko żeby je powielać, bo on jest naprawdę bardzo prościutki mimo swojego takiego pokaźnego rozmiaru. Dzisiaj będziemy ozdabiać stronkę pierwszą prawą i pierwszą lewą. I tutaj będzie ramka na zdjęcie, a tutaj będzie ten foliowy bellyband i tak samo po drugiej stronie tutaj będzie ramka i bellyband. Więc od czego trzeba zacząć? Na pewno trzeba zacząć od tego, żeby przygotować sobie papiery skrapowe. One są docięte na wymiar 19,8 na 19,8, ponieważ nasze karty wewnątrz albumu mają wymiary 20 na 20, więc żeby jeszcze tutaj była taka ładna rameczka z tego naszego papieru kraftowego. O, idealnie pasuje, jest taki delikatny jeszcze rancik zostawiony. Ja przygotowałam sobie tutaj takie arkusze. Powiem szczerze, że nie patrzyłam, jakie to są numerki, bo obcięłam, ale nie musicie robić takiego samego. Możecie oczywiście sobie dopasować, wiecie, strony, jakie będziecie chcieli. Do tej pierwszej stronki z ramką przygotowałam już rameczki z papieru kraftowego, dwie szybki z folii. Zaraz Wam powiem, jakie to są wymiary. I dwie takie rameczki z papieru skrapowego, żeby tu przykleić na wierzch. Bardzo prościutko się to robi, naprawdę. Te ramki po prostu docięłam papier kraftowy na wymiar 18 cm na 13 cm i wycięłam w środku otwór, zostawiając po brzegach po 2 cm. Tak samo zrobiłam z tym papierem skrapowym, tylko zmniejszyłam o pół centymetra wymiary, żeby po przyklejeniu została ładna ta rameczka z papieru kraftowego. Czyli jak tutaj mieliśmy 18 cm na 13 i 2 cm szerokości ramki, tak tutaj po pół centymetra mniej, czyli 12,5 na 17,5, a grubość tych ramek, tych boczków to jest 1,5 cm. Wewnątrz
będzie szybka. Ja ją to troszeczkę ją zrobiłam za wąską, ponieważ już tutaj mam przyklejoną folię i jak tu przyłożę, to jednak troszeczkę gdzieś ta folia będzie mi tu wystawać. Ja tą ramkę przycięłam 10 na 15, ale Wy sobie zróbcie ją o centymetr większą, czyli zróbcie 11 na 16, tak? 11 na 16 i to będzie wtedy tak fajnie Wam zachodzić na te boczki. Jednej rzeczy nie zrobiłam, ale to zrobimy sobie już tutaj na bieżąco podczas nagrywania, a mianowicie o zamocowaniu tych dystansów tutaj, które nam posłużą do, wiecie, przyklejenia ramki do kartki i uniesienia jej. Tak jak robiliśmy to tu, będą to te takie paseczki zbigowane do podklejenia tutaj po boczkach. Także bardzo szybciutko też się to będzie robić, ale dla przypomnienia jeszcze to nagram. A do drugiej strony będzie nam potrzebny tylko papier skrapowy docięty na wymiar 19,8 na 19,8 oraz dwa paski z folii o wymiarach 24 po długości na 9 szerokości i będziemy je bigować tutaj i tutaj, na dole i na górze po 2 cm i zakładać tutaj za nasz papier skrapowy i dopiero przyklejać do albumu. Także naprawdę zobaczycie, że jest to bardzo szybciutki filmik, szybciutkie strony. I zabieramy się do pracy. Na początek przykleimy sobie może przody. Ja nigdy nie robię tego, wiecie, jakoś tak mega dokładnie, bo podczas później przyklejania i dociskania ten klej się i tak rozejdzie tutaj nam po tych brzegach. I mierzymy tak, żeby został nam taki malutki dystansik, tak po 2,5 mm z każdej strony. Jak już mamy pewność, że jest równo, dociskamy. Ja w tym oryginalnym albumie robiłam to z pasków, z resztek, bo tam jakaś stronka została właśnie, ale nie podobały mi się tutaj, bo jak docięłam po skosie, to później były tutaj takie brzydkie odstępy, jakoś to źle docięłam, więc tutaj stwierdziłam, że zrobię takie równiutkie. Żeby to po prostu estetycznie wyglądało. Ale oczywiście można to zrobić z samych paseczków. Nie trzeba wycinać, wiecie, całej ramki i tam odmierzać tego otworu, tylko wystarczy sobie dociąć takie paski, a później tu już pokombinować, żeby na tych rogach ładnie to połączyć. I tak samo tutaj. Jest niby równiutko. Mam takie złudzenie, że jest tu coś nie halo, ale no troszkę tutaj jest za wysoko. Ale to dotnę sobie zaraz nożykiem. Zapomniałam podłożyć sobie czegoś pod spód. Dobrze, że nie ucięłam za głęboko.
I już mamy równiutko. Odwracamy na drugą stronę. I tutaj mamy nasze foliki, więc ściągamy taśmę zabezpieczającą. Już muszę dokupić taśmę, bo mi się kończy. I przyklejamy naszą szybkę. Staramy się zrobić tak w miarę równiutko. No wiecie, wy jak będziecie mieć dociętą tam na centymetr szerszą, to idealnie Wam tutaj to złapie. U mnie niestety tutaj będzie wystawać troszkę tej folii, więc muszę ją sobie delikatnie wyciąć, tak żeby nie uszkodzić papieru z drugiej strony. Ok. Tutaj i jeszcze kawałeczek widzę tutaj jest. Nawet tak można też zrobić, niekoniecznie musicie robić szersze. No ale tutaj widzicie, no trzeba się tam troszeczkę pobawić, żeby tą folię później usunąć. A tak jak się zrobi trochę szerszy ten margines, to będzie bez problemu. Jakieś paproszki się elektryzują do tych taśm, do tych folii raczej. Dobra, i na środeczek. Jest. Pamiętajcie, że jak będziecie też tak robić, że docinać będziecie tą folię, to tak z wyczuciem, żeby właśnie nie przejechać sobie za głęboko i nie uszkodzić z przodu naszej rameczki. Nic nie szkodzi, że tutaj się troszeczkę tak poszarpał ten papier i tak tego nie widać, bo to będzie w środku, a w niczym to nie będzie nam przeszkadzało. Sprzątamy. I teraz szybciutko pokażę Wam, jak zrobić te skrzydełka. Będziemy potrzebować jakiś kawałeczek papieru kraftowego. I musimy sobie go zbigować. Musimy sobie dociąć. Tutaj chyba mam za mało, ale mam jeszcze więcej tych skrawków, także bez problemu. Sobie trochę zrobić miejsca. Dobra. I zaraz będziemy docinać. Jak mamy 18, tak, czyli sobie docinamy. Też boczek ma 18 cm. 18 na 13. Musimy sobie dociąć takie kawałeczki. Docinamy. 18. Dobra, ja tutaj mam 18. Bierzemy wigownicę.
I potrzebujemy 4 kawałki, czyli musimy sobie zbigować 4 takie paski podwójnie, czyli bigujemy sobie na 3 i znowu na 3 i to będzie nasz pierwsze skrzydełko. Tak, będziemy je odcinać. Musimy mieć takich skrzydełek 4, czyli sobie bigujemy znowu raz, 2, 3, raz, 2, 3, już mamy 2, raz, 2, 3 i raz, 2, 3 i mamy 4. Obcinamy. I teraz musimy sobie obciąć po 2, czyli po linii bigowania. Przecinamy nasze paski. I możemy je sobie od razu tutaj po skosie podocinać, by nam się później lepiej wklejało. Jeszcze zrobimy sobie 2 paseczki na długość 13 czy 12? 12, bo tutaj mamy tak po długości, więc tu centymetr, 11. Czyli docinamy sobie jeszcze ten kawałeczek na 11 centymetrów. I będziemy robić to samo, co tu na tych poprzednich, czyli musimy 2 razy zbigować sobie po 3, czyli muszą być takie 4 paseczki. 4 paseczki zbigowane, rozcinamy na pół. Ścinamy rogi po skosie. Od razu jak mamy bigownicę wyciągniętą, to możemy sobie zbigować nasze paski do belly bandu. Ale ja sobie na razie zbiguję tutaj na 4. Raz, 2, 3, 4. Zobaczymy, ile ma 2 cm. 2 cm to jest gdzieś tu. No to powiedzmy, że tutaj do 3/4. Nie wiem, ile to jest dokładnie tu pasku. Raz, 2, 3, 4, 5 na 6. Delikatnie bigujemy na 6. Zaginamy. Od razu sobie przymierzę do kartki. Czy tutaj też będzie 6? Zaraz sprawdzimy.
Zawsze można sobie taką położyć kartkę. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, i tutaj też będzie na 6. Ja zawsze tak robię, że przykładam sobie tutaj do papieru skrapowego, czy to folię, czy wiecie, papier, bo tak jest bezpieczniej. No zawsze gdzieś tam może nam uciec jakiś maleńki milimetr na bigownicy, a tak jak zbigujemy sobie tylko z jednej strony, przyłożymy i dobigujemy na papierze, to już jest lepiej. Specjalnie zrobiłam taki szerszy ten belly band, żeby był bardziej stabilny, żeby te rzeczy, które tutaj będziemy wsuwać, nie wypadały. O, i tak naprawdę mamy tutaj już gotową tą stronę. Tak samo zaraz zrobimy z drugą, czyli 6. Hops. Delikatnie zginamy. Zakładamy za naszą stronę. Odwracamy. Dociskamy i bigujemy. O. Pamiętajcie, żeby nie robić tego za mocno, bo folia może pęknąć. I drugi belly band mamy gotowy. Ale teraz zajmiemy się ramkami. Już nam bigownica nie będzie do niczego potrzebna. Zajmujemy się teraz dalszymi krokami, jeśli chodzi o ramkę. Więc zginamy sobie nasze paseczki. Proponuję zacząć od tej dolnej. Albo w sumie można od tych zacząć. Tutaj nie docięłam. I tu już nie ma żadnej filozofii. Po prostu musimy przykleić te skrzydełka w ten sposób, tak? Tym łączeniem tutaj do brzegu. Dzięki temu uzyskamy taki fajny dystans. Ja w tamtym albumie nie robiłam tego. Wiecie, to były moje początki. Jeszcze nie wiedziałam wielu różnych rzeczy, jeśli chodzi o etapy powstawania właśnie stron. Dużo rzeczy po prostu uczyłam się patrząc tylko na budowę stron, bez, wiecie, tej takiej technicznej strony, tak? Czyli nie wiedziałam, jak to było skonstruowane, po prostu zobaczyłam, jak wygląda gotowa strona i tak na zdrowy chłopski rozum próbowałam to odtworzyć, no ale wiadomo, później im więcej warsztatów wykonywałam, im więcej oglądałam filmów, uczyłam się. Także teraz już wiem, jak to wszystko ma funkcjonować, żeby było dobrze. Żeby album był nie tylko ładny, ale również funkcjonalny i zrobiony dobrze technicznie. Ale jeszcze jak mogę się podzielić moją wiedzą z kimś, kto też kocha scrapbooking, no to jestem bardzo szczęśliwa. O, widzicie? I tutaj, no w sumie mogliśmy zrobić to troszeczkę dłużej, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj i tak nic nam nie wypadnie. To jest tylko potrzebne do tego, żeby przymocować tą ramkę do papieru skrapowego i żeby zrobić ten taki dystansik na zdjęcie.
żeby to nie było takie, wiecie, płaskie, przylegające, tak ściśle do kartki, bo wtedy ciężko jest manewrować zdjęciem w środku. Tutaj powinno wejść zdjęcie 10×15. Troszeczkę się schowa, no bo ta ramka ma sama, ta szybka 10×15. Więc nawet jakieś tak ciuteńkę większe mogłoby być. No i tak wygląda gotowa ramka. Widzicie, ona tak troszeczkę tu sprężynuje. Więc jest ten dystansik. I przyklejamy drugą. I tak naprawdę, słuchajcie, zaraz będziemy mieć koniec obu stron. Podwójnie nawet zrobionych. Bo teraz wystarczy tylko przykleić papier skrapowy do albumu, tam do karty i wkleić te nasze ramki i to wszystko, bo mówię, ten album ma mało takich gadżetów różnych, ale później był tak bogato ozdobiony, więc to mu nadaje takiego uroku. W następnym filmie będziemy mieć troszeczkę więcej pracy, ponieważ będą tam wodospady albo takie ukryte klapki z magnesami, z takim obrazkiem ruszającym się z przodu, właśnie na magnesik. Ale jeszcze się zastanawiam, czy zrobić tak, jak było w oryginale, że tam tylko było miejsce na te 4 maty, czy zrobimy jakiś większy wodospad. Jeszcze sobie to muszę przeanalizować i przemyśleć, co będzie fajniejsze. Można sobie jeszcze, jak ktoś się boi, że będzie mu tutaj coś blokować, to zawsze można tutaj jeszcze przykleić zwykłą, przezroczystą folię. Taką, wiecie, samoprzylepną. Żeby tutaj zabezpieczyć te takie, wiecie, tutaj to teraz nie widać, tak się dobrze przykleiło. O, tutaj mamy ten dystansik taki od tego skrzydełka. I gdzieś tutaj może haczyć, albo tutaj na dole. O to, więc można tutaj jeszcze przykleić tą folię, żeby to było takie, wiecie, śliskie i tam się nic nie działo. Dobra. Przetrzeć szybki. Tutaj jakieś resztki od gumki mi zostały. Wiecie, lubię te folie, ale one są tak masakrycznie naelektryzowane. Nie mam tego płynu specjalnego antystatycznego. Mam gdzieś tą taką poduszeczkę do przecierania, ale ona potem zostawia taki jakby talk na tej szybce i to nie wygląda za fajnie. No i dobra, ramki mamy gotowe. Przykleimy sobie teraz papier ten skrapowy. No i pół godzinki filmu. Do 40 minut może będzie. Mam nadzieję, że nie za długo. Dobra. Mamy to. Odwracamy na drugą stronę i przyklejamy drugi. Ja lubię robić albumy właśnie z takimi powtarzanymi stronami, ponieważ no, bardzo przyspiesza to pracę, bo można od razu właśnie tak jak my teraz robić wszystkie strony naraz, poprzyklejać i zaoszczędza nam to bardzo dużo czasu.
niż jakbyśmy mieli wymyślać każdą stronę inną. Chociaż, no wiecie, ma to swój urok. Ale jeśli zależy nam na czasie i chcemy mieć ładny album i szybko go zrobić, no to polecam właśnie to rozwiązanie. Dobra. I co? I teraz wystarczy tylko tak posmarować klejem skrzydełka. Ja tu właśnie jeszcze na skrzydełkach rozsmarowuję ten klej. Bo tutaj jednak lepiej, żeby nic nam nie podciekło. Dobra. I przykładamy sobie tu, gdzie chcemy mieć. Ja tu zawsze robię z takim lekkim odsunięciem. Ta rameczka nie była na środku, właśnie po to, żeby zrobić tutaj jeszcze dekorację. Tutaj, tak, że wtedy będzie nam ładnie zachodzić na tą ramkę ta nasza dekoracja z kwiatów. No i teraz wystarczy tylko sobie docisnąć kością. Na razie nic tutaj nie wkładam, żeby nie podważać bez sensu tej rameczki, żeby tu wszystko ładnie nam na dole i po bokach złapało. Powracamy. I lecimy z drugą. Staramy się to robić równiutko. Ja tu już wiecie, robię na oko, ale jak ktoś się boi, że może krzywo coś wkleić, to sobie dobrze jest zaznaczyć gdzieś ołóweczkiem, gdzie ma być wklejone. Te strony mamy gotowe. Odwracamy na drugą. I musimy teraz, jedyne co musimy zrobić, to zabezpieczyć nasze tutaj te bellybandy. Czyli podklejemy sobie je folią dwustronną. Musimy wymierzyć sobie mniej więcej na środku, tak żeby to było. Lekko odginamy. I tutaj trochę się przesunę, bo nie widać co robię. O, tak odchyliłam delikatnie do skrzydełko. Podklejam je taśmą dwustronną. Jeszcze sprawdzam, czy jest równo. I dociskam.
Odwracamy, trzeba cały czas, wiecie, odwracać, sprawdzać, czy jest równo. I tutaj też odginam. Podklejam na brzegu. I dociskam. Będzie ciężko nam przykleić tą folię do bazy albumu, dlatego tutaj proponuję również zastosować taśmę. Wiecie co, taśma mi się kończy. Więc muszę to tak zrobić, żeby starczyło na jeszcze tam na podklejenie. Tu wystarczy tak delikatnie złapać tylko przy brzegu. Dobra. A jeszcze troszeczkę nam starczy na drugi. I tu też sprawdzam, czy jest równo. Jest równo. Odginam. Sprawdzamy. Jest ok. Druga strona. Co, nie ma taśmy? Jest, ale się tu przykleiła. Aż kurczę. Czekajcie, pokombinujemy. Dobra. Udało się. Rzutem na taśmę. Ostatni kawałeczek. Dobra. A jeszcze mam gdzieś jakąś taką mniejszą, żeby to podkleić. Równuję, sprawdzam, to się nigdzie nie ponaciągała. Nasza folia jest ok. Mamy dwa bellybandy. Sporo rzeczy tutaj za nimi możemy umieścić. Na wierzchu będę robić jeszcze dekoracje, ale to już w odrębnym filmie. Znalazłam jeszcze kawałek jakiejś taśmy takiej papierowej, ale też się nada, bo tu chodzi tylko o zabezpieczenie. Okay. Dobra. I mamy to. No i nie pozostaje nam nic innego, jak wkleić nasze strony. Uparta taśma, patrzcie, no nie chce się odkleić. Dobra, jest. Więc
Hits. Resztę smarujemy klejem. Tutaj po tej taśmie też możemy trochę pojechać. I teraz, gdzie to była góra? O, tutaj. I delikatnie przyklejamy. Tutaj musimy już troszeczkę tak dokładniej to rozsmarować, żeby się ładnie ten beliband nam przykleił. Dobra. I mamy to z tej strony. I lecimy z drugą stroną. Zrywamy folię. Smarujemy klejem. I przyklejamy. I cała filozofia. Mamy cztery strony załatwione. 2 karty w 42 minuty. Także zobaczcie, naprawdę szybciutko. No fakt, że trzeba sobie tam wcześniej przygotować tą ramkę, ale to jakoś bardzo dużo czasu mi to nie zajęło. No. I tak wyglądają nasze strony. Rameczka. I tutaj tak samo rameczka. O nie! Zobaczcie, przykleiłam nie tu, gdzie trzeba. Oż kurczę. No nic, słuchajcie, będę musiała to zostawić w takim razie. No gdzieś się zagapiłam. I przykleiłam nie tu, gdzie trzeba. No nic, to będę miała ten beliband po prostu na innej stronie, ale on musi być tutaj. No widzicie, zamyśliłam się tym przyklejaniem. No dobra, to mamy to. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć.